No gdzie? No co ten koleś robi w ogóle? Przed bez... to nie, chyba najebany. Baba! Wiedziałem! Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. A teraz patrzcie co mam. Dodge Charger. $37 za dzień. Porównując to do cen hosteli, gdzie muszę płacić 60 albo 70 dolców za nocleg, to jest kuźwa najlepsza opcja. A tam jest Royal Tyrrell Muzeum. Coś o dinozaurach, nie wiem, w każdym razie jak jechałem na stopę, wszyscy mi polecali, mówili, że jak będę w Calgary, to koniecznie muszę tu przyjechać. No to jestem, zobaczymy czy warto. Było fajne miejsce, ale chyba się jednak troszkę rozczarowałem. Jest to jednak bardziej muzeum dla dzieci moim zdaniem. Ale na pewno na plus to, że mają tutaj kości z kamieliny wykopane w regionie Alberta i Saskatchewan. Polecać mogę o tyle, że nie jest drogo, bo chyba $2 za wstęp, także akceptowalnie. No i muzeum jest wbrew pozorom całkiem spore. Z zewnątrz tego nie widać, ale z 2,5 godziny mi zeszło w środku. No, jak widać sypnęło śniegiem. W nocy temperatura spada tak do -6 stopni. Nie było źle, ale nie było też dobrze, więc było średnio, bym powiedział. Wiecie, na jaki pomysł wpadłem? Oczywiście głupi, żeby pojechać do rezerwatu Indian. No i pytałem po drodze Kanadyczków, jak to wygląda i czy w ogóle można tak sobie wjechać do rezerwatu. To mówili mi, że namiotów, czyli tipi już nie zobaczę, dziewczyn z piórami we włosach też nie zobaczę. Indianie żyją już tak jak normalni Kanadyjczycy, czy mają normalne domy, ubierają się w dżinsy i bluzy. Natomiast czy można tak sobie wjechać? To jest ziemia Indian, więc jak ja bym tam wjechał, to jest tak jakbym chodził komuś po podwórku. To jest argument, który już jestem w stanie zrozumieć i z tego powodu jednak nie będę próbował. A w ogóle jeden koleś mi powiedział, że Indianie są dziwni i nie wiadomo jakby zareagowali. Jestem obecnie, proszę Państwa, w Parku Narodowym Banff. Jeszcze później pojadę do Jasper. Banff i Jasper to są dwa najpiękniejsze parki narodowe w Kanadzie. I tutaj, no ja jestem już troszkę za późno niestety, ale jak się jest latem albo jesienią, to są tak przepiękne kolory. Kurde, jeszcze 2 dni temu było 20 stopni, a teraz mróz i pełno śniegu. Masakra. Strasznie szybko ta zima przyszła tutaj. Obawiam się, że jak temperatura jeszcze spadnie tak do -10 w nocy, to ja w tym samochodzie jednak nie dam rady. Jeszcze jedna ważna rzecz, ja o tym nie wiedziałem, bo nie ma tutaj nigdzie żadnych tabliczek ani znaków o tym informujących, ale żeby jeździć po Banff i Jasper, trzeba mieć wykupione takie pozwolenie, które się nakleja na szybę. Ono kosztuje $10 za dzień. I warto mieć, bo tutaj widzę, że rangersi jeżdżą i pilnują. Wdrapałem się tutaj na jakąś górkę, co ma prawie 2500 metrów. Myślałem, że mam kiepską formę, a okazuje się, że moja forma nie jest aż tak beznadziejna, bo po drodze wyprzedzałem chyba z 8 ekip, a mnie nikt nie wyprzedził. Dobra, opowiadałem o tym, jak pierwsi ludzie zaczęli zasiedlać Arktykę, ale pewnie jesteście ciekawi, co było potem. No więc potem ludzie zaczęli również kierować się na południe i w ten sposób powstały pierwsze kultury indiańskie. Mieli oni pod dostatkiem drewna i zwierzyny, więc nie musieli martwić się o przetrwanie. Natomiast mieli bardzo dużo wolnego czasu, więc zaczęli ten czas przeznaczać na sztukę. Zaczęli ozdabiać swoje łodzie i totemy różnymi malowidłami. Pełniły one podobną funkcję jak u nas herby, czyli każdy ród miał jakiś tam swój wzorek, który świadczył o statusie społecznym i majętności. Ja pierdolę. Babka w szpilkach. Jak świat długi, szeroki, wszędzie to samo. Ale to by był ładny widok, gdyby było cokolwiek widać. Wróćmy do Indian. Więc Indianie kierowali się coraz bardziej na południe, z czasem zasiedlili też wielkie równiny. No i wtedy musieli wrócić do koczowniczego trybu życia, ponieważ ich głównym źródłem pożywienia stały się bizony. Taki styl życia sprawił, że musieli wymyśleć domy, które będzie łatwo przynosić, więc wtedy powstały namioty indiańskie zwane tipi. No i to jest też ten okres, kiedy wierzenia indiańskie bardzo mocno się rozwinęły i takie tematy jak na przykład taniec słońca stały się czymś normalnym. Około 1000 roku przed naszą erą Indianie dotarli na wschodnie wybrzeże. Tutaj znowu wrócili do osiadłego trybu życia, zaczęli się osiedlać w rejonach, gdzie było pełno drzew, rzek i przede wszystkim urodzajne gleby, bo Indianie zaczęli zajmować się rolnictwem.
Pierwsi europejscy misjonarze zetknęli się prawdopodobnie z indyjskim plemieniem Huronów i szokiem było to, że Indianie uznają równość płci, że mają system władzy oparty na wspólnym podejmowaniu decyzji, a nie autorytarny. Przerażenie budziły również warunki sanitarne. Europejczycy wszędzie widzieli tylko brud, bałagan, gryzący dym, brak higieny i prywatności. Ale warto pamiętać o tym, że Indianie zaczęli masowo wymierać na różnego rodzaju choroby dopiero po pojawieniu się Europejczyków. Indianie byli początkowo bardzo pokojowo nastawieni. Najbardziej wojowniczym i najsłynniejszym plemieniem kanadyjskim byli Irokezi. Oni chyba nawet jako jedyni napadali inne plemiona i torturowali jeńców. Przed przybyciem Europejczyków tworzyli już oni podwaliny potężnego państwa. Zamieszkiwali bowiem cały południowy Quebec, południowe Ontario i też część Stanów Zjednoczonych. No ale przybycie Europejczyków było początkiem wyzysku i zagłady wszystkich Indian. Po tym jak przez cieśninę Beringa przeszli pierwsi ludzie, jeszcze dawno przed tym, zanim Kolumb odkrył Amerykę, to tak naprawdę do Kanady przybyli jeszcze około 1000 roku wikingowie, czyli w zasadzie też Europejczycy. Tyle, że Indianie im się postawili i uniemożliwili zasiedlenie się na stałym lądzie. Więc wikingowie przypływali, podziwiali i odpływali. Takie veni, vidi, ale bez wici. I know I'm not the one you thought you knew back in high school. Never going, never showing up when we had to. Attention that we crave, don't tell us to behave. I'm sick of always hearing at your age. I don't wanna waste my time, become another casualty of society. I'll never fall in line, become another victim of your conformity. Back down. Końcówka XV wieku całkowicie zmieniła los Kanady. Europejczycy zaczęli marzyć o odkryciu drogi do Indii przez Atlantyk. Oficjalnym odkrywcą Kanady został John Cabot, który w 1497 dotarł do tutejszego wybrzeża. Nie wiadomo do końca, gdzie wylądował, ale od razu całą krainę ogłosił własnością króla Henryka VII. Był święcie przekonany, że dotarł do Azji, więc spodziewał się jedwabi i drogich kamieni, a zamiast tego znalazł masę drzew i rzeki pełne ryb, co oczywiście rozczarowało króla. W 1534 roku docierał tutaj Francuz Jacques Cartier, rozpoczynając okres rywalizacji francusko-angielskiej. Odkrycie drogi morskiej przez Atlantyk do Indii stało się obsesją i wkrótce pojawiła się idea odkrycia przejścia północno-zachodniego, co zapoczątkowało trwające ponad 400 lat odkrywanie Arktyki. Dopiero na początku XX wieku sztuka ta udała się Norwegowi Roaldowi Amundsenowi, który przepłynął zamarznięte przez większą część roku przejście północno-zachodnie. Patrzcie, jakie mam towarzystwo. Odkrywcy marzyli o tym, żeby odkryć drogę z Europy do Indii przecinającą Amerykę, ale z czasem coraz bardziej zdawali sobie sprawę z tego, że takiej drogi najzwyczajniej w świecie prawdopodobnie nie ma. Bardzo dużym rozczarowaniem był oczywiście brak złota i różnego rodzaju surowców, ale nie przeszkodziło to Francuzom i Anglikom w myśleniu o kolonizacji Nowego Świata. Warto tu jeszcze wspomnieć, że zachodnie wybrzeże Kanady zostało odkryte dopiero w 1778 roku przez Jamesa Cooka. Słuchajcie, to poszedłem do lasu w sensie zrobić siku i trafiłem na niedźwiedzia. Był dosłownie 10 metrów ode mnie i oczywiście zrobiłem najgorszą rzecz, jaką można zrobić, czyli uciekłem. Ale na szczęście to był niedźwiedź czarny, czyli baribal, bo jakbym trafił na grizzly'ego, to moje uciekanie mogłoby się źle skończyć. Ale po prostu jeszcze mi się morda cieszy od tego, normalnie. Ogólnie z tymi niedźwiedziami jest tak, że w Kanadzie są 3 rodzaje niedźwiedzi. Niedźwiedzie polarne, które były pokazywane w poprzednim odcinku. Niedźwiedzie czarne, czyli baribale, które żyją w zasadzie w całej Kanadzie i to jest jedyny gatunek niedźwiedzia na świecie, którego populacja cały czas rośnie. I baribale ogólnie są dość łagodne, bardzo rzadko się zdarza, żeby zaatakowały człowieka. No i trzecim rodzajem są grizzly. One już są niebezpieczne. To już są niedźwiedzie dość agresywne i mają bardzo złą opinię z tego względu, że mają tendencję do zakradania się na różnego rodzaju kempingi. No a niedźwiedź wiadomo, jak poczuje jedzenie, to musi tego jedzenia dorwać. Więc zdarzało się, że grizzly rozwalały całe kempingi. W ogóle jest kuźwa strasznie zimno dzisiaj. Wczoraj już było tak w miarę, tak chyba, nie wiem, z -2, może coś koło zera. A dzisiaj, ja pierdzielę, piździ niesamowicie. Ale przynajmniej są ładne widoki. Tak jak wspominałem wcześniej, Indianie byli początkowo bardzo pokojowo nastawieni, bardzo zainteresowani przybyszami z Europy. Szczególnie byli zachwyceni naszymi wyrobami z metalu, które okazywały się o niebo lepsze od ich narzędzi z kamienia i skóry. Niestety nie mieli zbyt wiele do zaoferowania. Europa nie interesowała się zimną Kanadą pozbawioną jakichkolwiek surowców. I taki stan utrzymał się mniej więcej
do XVII wieku, kiedy zaczął się handel futrami. Szczególnie skóry bobrów okazały się hitem w Europie. Indianie nie mogli pojąć, czemu nagle za futra dostają czajniki, siekiery i noże, ale byli zachwyceni. Za ojca Kanady uznawany jest Samuel de Champlain, który chciał, aby nowe ziemie były pełne sprawiedliwości i współczucia. W 1604 roku założył pierwszą francuską kolonię, która miała być idylliczną krainą pokoju i dobrobytu. W 1608 roku natomiast założył pierwsze francuskie miasto, Quebec. Celem Champlaina było podporządkowanie sobie handlu futrami i Indian zresztą też. Już wtedy istniały animozje pomiędzy poszczególnymi plemionami, więc zawierając sojusz z jednym plemionem stawałem się wrogiem innego plemienia. Champlain zaczął współpracować z Huronami, którzy byli wtedy wrogami Irokezów, więc jednocześnie Irokezi stali się wrogami Francuzów. W którymś momencie doszło do potyczki między Irokezami i Francuzami. Doszło wtedy do rzezi i zginęło 300 Indian. No i od tego momentu Irokezi byli w otwartej wojnie z Francuzami i atakowali ich tereny. Natomiast najsłynniejszym Irokezem jest Graham Greene, który został nominowany do Oscara za rolę w filmie Tańczący z wilkami. A jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Kosze na śmieci. To są specjalne kosze, w których niedźwiedź nie otworzy, bo trzeba wsadzić łapę. Oj, trzeba wsadzić łapę, tam jest taka bajka, trzeba ją nacisnąć i dopiero się kosz otwiera. Ile razy wam się zdarzyło w Polsce oberwać kamieniem po szybie tak, żeby wam się zrobił odprysk? Mam 15 lat prawo jazdy, nigdy mi się to nie zdarzyło. A tutaj? Raz, dwa, trzy i tu taki mały 4. No kurwa mać, w ciągu 7 dni 4 razy oberwałem kamieniami i mam odpryski na szybach. Dlatego uczulam, jak będziecie wynajmować w Kanadzie samochód, to bierzcie ubezpieczenie od poczaskanych szyb. Ja nie mam, bo kurwa jakie jest prawdopodobieństwo. Ja pierdolę. Aż mnie jaja ściskają, jak sobie pomyślałem, że mi to będzie kosztować. Aż mnie kurwa pogoda wkurwia, bo jednego dnia jest tak zimno, że się wytrzymać nie da, a dzisiaj z kolei jest tak koło zera, więc powiedzmy, że znośnie. Podczas ostatniego zlodowacenia jakieś 10 tysięcy lat temu aż 97% Kanady było pod lodem i z tego powodu do dnia dzisiejszego w Kanadzie mamy prawie 2 miliony jezior. A jeszcze z takich ciekawostek około zwierzęcych to opowiadałem o niedźwiedziach, które są w Kanadzie, ale oprócz tego mamy jeszcze jelenia kanadyjskiego, który nazywa się wapiti, renifera leśnego, który nazywa się karibu, mamy na preriach kojoty, ja widziałem 2, ale niestety one są tak już ich nie było. I jeszcze mamy co? Aha, bizony jeszcze mamy. Bizonów najwięcej jest w Parku Narodowym Wood Buffalo, ale niestety nie prowadzi tam żadna droga, więc jeszcze jedno zdanie o Indianach, no bo wiadomo, jak Europejczycy przyjechali do Ameryki, no to też zapadali na różnego rodzaju choroby, no ale Indianie znali tam jakieś swoje ziółka i inne tego typu maści i potrafili Europejczykom pomagać, natomiast gdy Indianie chorowali na europejskie choroby, to nikt im nie potrafił pomóc. I dlatego też szybko wymierali. Z czasem w Nowej Francji coraz większym problemem okazywały się wewnętrzne konflikty i fakt, że nie za bardzo było wiadomo, kto ma rządzić. Uporządkował to Jean-Baptiste Colbert, który wprowadził urząd gubernatora oraz zreformował administrację. Jednocześnie interesowało go tylko wschodnie wybrzeże, wręcz uważał, że nadmierna mobilność kolonistów szkodzi Francji, więc zabronił im opuszczać centralne ośrodki, a handel futrami ograniczył do kilku regionów. To oznaczało, że nieco dalej na zachód był olbrzymi wolny teren, który coraz chętniej odkrywali Brytyjczycy. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Coraz większe koszty sprowadzania futer do Quebecu przyczyniły się do powstania buntu. Kilka osób uciekło i przekonało Wielką Brytanię do założenia kampanii hudsońskiej, która zajmowałaby się handlem futrami w pozostałej części, powiedzmy, Kanady. To oznaczało, że Nowa Francja musiała teraz walczyć i z Irokezami, i z kampanią hudsońską. Efektem był pokój w 1713, który podzielił Amerykę Północną między oba mocarstwa, między Francję i Wielką Brytanię. Kampania hudsońska jest jedną z najstarszych firm świata. Powstała, tak jak wspominałem, w XVII wieku i początkowo zajmowała się łowiectwem i handlem futrami. Rozrosła się do olbrzymich wręcz rozmiarów, kontrolując większość terenu Kanady. W XIX wieku zaczęli zajmować się też górnictwem i inwestycjami. I kampania hudsońska istnieje do dnia dzisiejszego. Oczywiście już nie w takich rozmiarach jak kiedyś, ale na przykład należy do nich jakaś tam sieć supermarketów. Pokój trwał 40 lat, po czym imperialistyczne dążenia Wielkiej Brytanii dały o sobie znać i rozpoczęła się nowa wojna. Francja traktowała swoją kolonię z wielką nonszalancją i nie za bardzo jej pomagała, więc w 1763 roku podpisano pokój, na mocy którego Francja zrzekła się praw do swojej kanadyjskiej posiadłości na rzecz Wielkiej Brytanii. Patrzcie, jak tu jest ładnie.
Kurde, strasznie mi się tu podoba. Francja utratę kolonii przejęła z ulgą. Dla niej był to po prostu teren pełen śniegu. Wielka Brytania z kolei początkowo chciała zanglicyzować 70... Ja... O, tam jest chyba Wapiti. Tak, ale oni się w ogóle nie boją. Brytyjczycy chcieli zanglicyzować 70-tysięczną społeczność francuską, ale okazało się to niełatwe. Francuzi nie chcieli przejść na anglikanizm, nie chcieli też nagle zacząć gadać po angielsku, więc wprowadzono brytyjski kodeks karny z poszanowaniem języka francuskiego i francuskiej kultury i francuskich wartości. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych z kolei przyczyniła się do tego, że do Kanady przybyło 60 000 lojalistów, czyli Brytyjczyków nie popierających dążeń kolonii do niepodległości. I to całkowicie zmieniło strukturę społeczną Kanady i miało też bardzo duży wpływ na przyszłość tego kraju. Nie istnieje coś takiego jak kuchnia kanadyjska. To, co się tutaj je, to są po prostu potrawy, które poprzywozili ludzie z różnych części świata. Ja co prawda robiłem jakiś tam research na temat tego, co można w Kanadzie zjeść kanadyjskiego i powiem wam szczerze, że większość tego, co miałem wypisane, okazuje się, że to są potrawy przywiezione z Francji i są dostępne głównie w rejonie Quebecu. Jedyna rzecz, która jest typowo kanadyjska i jest pyszna i można ją spotkać w całym kraju, to jest poutine. To są takie frytki z takim specjalnym serem i jakimś tam jeszcze specjalnym sosem. Natomiast no nie będę ukrywał, że najwięcej je się tutaj burgerów. Burgerowni jest cała masa. McDonald's uchodzi tutaj za jedną z najgorszych knajp i faktycznie muszę przyznać, że większość z nich jest strasznie obskurna. Wyglądają jakby tirowcy mogli tam srać na stoliki, ale jest mnóstwo różnych innych sieciówek, których my nie znamy w Polsce. Jedne lepsze, inne gorsze. Ogólnie w Kanadzie od jakiegoś czasu propaguje się zdrowe odżywianie, ale nie da się ukryć, że jest to trudne, ponieważ w czasie długich i ciężkich zim jedzenie służy tutaj do poprawiania sobie nastroju. O, to jeszcze halloweenowy ten. No, a sam Halloween, święto dziękczynienia i różne inne tego typu rzeczy są przykładem na to, jak bardzo kultura kanadyjska przenika się z amerykańską. I na przykład takie postacie jak Donald Sutherland, Mike Myers, Pamela Anderson, Jim Carrey czy Ryan Gosling to są wszystko Kanadyjczycy. Zresztą Superman, Pogromcy Duchów i John Rambo to też są wymysły kanadyjskie. Na fladze Kanady, jak wiadomo, mamy liść klonowy, a to dlatego, że 80% całkowitej światowej produkcji syropu klonowego pochodzi właśnie z Kanady. Syrop klonowy zbiera się od końcówki marca do końca kwietnia i polega na tym, że po prostu nacina się drzewo, zawiesza się pojemnik i ten syrop sobie tam spływa, potem to się jakoś gotuje, obrabia i jest. I muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo dobry. Chciałem powiedzieć o tym, że różnego rodzaju kwiaty, liście albo gałęzi drzew umieszcza się na flagach, herbach i tak dalej poszczególnych stanów, terytoriów albo prowincji. Symbolem Alberty jest dzika róża, a w Manitobie jest na przykład krokus. Dobra, szybko nagram to, co chciałem nagrać, bo ogólnie miejsce, w którym jestem, to jestem tutaj nielegalnie. Wjechałem tutaj w nocy, bo nikt tego nie pilnował, ale tam już widzę, że stróż przyjechał i... O, pewnie za chwilę będę miał rozmowę. Dobra, mniejsza. Widziałem wczoraj zorzę polarną. Wszędzie. Ci, którzy będą tym zainteresowani bardziej, chcę powiedzieć, że współczynnik aktywności Słońca miałem równy 7, to KP miałem równy 7 i widziałem coś takiego, że na początku była taka kreseczka biaława, bardzo leciuteńka kreseczka na niebie, lekko falująca i w pierwszej chwili, jak to zauważyłem, miałem wrażenie, że po prostu jest to jakaś łuna nad miastem, ale do najbliższego miasta jakieś 40 km, więc nie. I to było w zasadzie wszystko. Byłem strasznie rozczarowany, ale przypomniałem sobie, że jak w Szkocji próbowałem oglądać zorzę polarną, to taka jedna poznana przez mnie dziewczyna mówiła mi, że mam patrzeć przez aparat, bo wtedy lepiej widać. Teraz sobie zacząłem myśleć, kurczę, może zrobię zdjęcie, może pokombinuję. Zacząłem kombinować z ustawieniami migawki, z ISO i tak dalej. No i wyszły mi kolorki na niebie. Wyszły mi, co tylko sprawiło, że byłem jeszcze bardziej rozczarowany, bo zacząłem sobie myśleć, że kurczę, może ta zorza to po prostu jest taki pic na wodę, że gołym okiem tego nie widać, tylko widać to przez aparat. Wsiadłem sobie do samochodu, pisałem sobie z ludźmi i po około 1,5 godzinie patrzę przez okno, a na caluśkim niebie mam pełno właśnie takich falujących, leciuteńko zielonkawych smug, ale pełno, po prostu na całym niebie. Nie były one super widoczne, były one widoczne, ja widziałem mniej więcej coś takiego, natomiast jak zacząłem robić zdjęcia aparatem, to zaczęły wychodzić po prostu super. I myślę, że gdybym miał statyw, bo ręce mi się strasznie trzęsły z zimna, myślę, że gdybym miał statyw i wiedział, jak dokładnie i co poustawiać w aparacie,
to mógłbym zrobić naprawdę dobre zdjęcie wczoraj. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to, co się widzi gołym okiem, a co wychodzi na zdjęciu, to są dwie zupełnie różne kwestie. Now you're in, you can't get out. You make me so hot, make me wanna drop. You're so ridiculous, I can barely stop. I can hardly breathe, you make me wanna scream. You're so fabulous, you're so good to me, baby, baby. Jestem bardzo blisko, tak ze 100, może 150 km od terytoriów północno-zachodnich. Terytoria północno-zachodnie są zamieszkane w większości przez Indian Denę. Większość społeczeństwa w ogóle nie interesuje się ludami tubylczymi i nic o nich nie wie. A Eskimosi i Indianie stanowią około 4% całej populacji Kanady, czyli no niby niedużo, ale to są ludy, które tu były na samym początku, a Europejczycy przyszli i ich wygonili. Szczególnie zła sytuacja jest wśród Indian, którzy są pozamykani w rezerwatach, czyli takich no de facto gettach, w których każe im się cieszyć, że mają bieżącą wodę i szkoły, a w rzeczywistości żyją w dużo gorszych warunkach niż kiedyś i ogólnie większość Indian to są obecnie alkoholicy i narkomani. W tundrze zimą ziemia zamarza do 300 metrów w głąb, latem się trochę rozmarza, dzięki czemu mogą się rozwijać różnego rodzaju mchy i porosty, ale jeżeli z jakiegoś powodu, na przykład przeciągającej się zimy, te rośliny się za bardzo nie rozwiną, to brakuje pożywienia i wtedy bardzo gwałtownie maleje liczba zwierząt. Dlatego wszelkie próby zagospodarowania tych terenów są uważane za bardzo duże ryzyko, ponieważ równowaga jest tutaj najzwyczajniej w świecie bardzo krucha. Jadę już 4 godziny i ciągle nic, tylko las. Przejeżdżałem przez taką strefę, gdzie były znaki, że są bizony, więc myślałem, że może coś się będzie dziać, że jakiś bizon biegnie mi na drogę. Ale gdzie to? I na koniec jeszcze taka ciekawostka. Kanada, wiadomo, przechodziła w swojej historii wiele kryzysów. Natomiast dość ciekawy jest kryzys na początku lat 90., kiedy było bardzo duże bezrobocie, inflacja i ogólnie mnóstwo bankructw. I wtedy partia rządząca, która miała 153 mandaty w parlamencie, w kolejnych wyborach zdobyła tylko 2. Jest to największa w historii światowego parlamentaryzmu porażka partii rządzącej w wyborach. Ciepła, jak Bałtyk latem. W 1896 roku w strumieniu Bonanza znaleziono złoto. Szacuje się, że przyciągnęło to do Yukonu około 100 000 śmiałków, z czego część zginęła, ponieważ nie zdawali sobie sprawy z tego, jak daleko i w jak niegościnnym terenie jest Bonanza. Gorączka złota trwała kilkanaście lat, potem złoto się skończyło. Natomiast do dnia dzisiejszego nad Bonanzą znajduje się miasteczko Dawson City, w którym obecnie mieszka około 2000 osób, z czego część wciąż szuka złota. I ta rzeka to właśnie... to nie jest Bonanza, to jest jakaś tam inna. Przekonałem się do Halloweenu. Wczoraj w ogóle było chyba dużo imprez halloweenowych, bo po całym mieście biegało masa ludzi poprzebieranych w najróżniejszy sposób, ale tak zajebiście poprzebieranych, naprawdę. I szczególnie w małych miejscowościach jest to fajnie widoczne, jak są te domy poprzystrajane. Są naprawdę niektóre zajebiście zrobione. Jak się tak nocą chodzi po takich miejscowościach, to kurczę, jest strasznie fajnie. Myślę, że to jest dobre określenie. Naprawdę, kurczę, jest... podoba mi się to. Nie jestem do końca jeszcze przekonany, czy chciałbym, żeby to było przekładane na nasze polskie podwórko, bo my mamy swoje tradycje. Kanada to jest kraj otwarcie popierający ideę wielokulturowości, wielonarodowości. Wynika to z tego, że jest to kraj zbudowany rękami imigrantów, ludzi, którzy nigdy nie chcieli tu mieszkać, ale musieli uciekać ze swojego kraju z różnych przyczyn. Warto też pamiętać, że Kanada to kraj, gdzie potrwały wielowiekowe animozje pomiędzy Anglią i Francją. Francja kolonizowała ziemię Quebecu, a Anglicy wszystkie ziemie dalej w głębi lądu. Gdy zaczęły się bardzo mocno rozwijać kolonie na południu, które w końcu stały się Stanami Zjednoczonymi, Francuzi stali się mocno odizolowaną społecznością. I gdy w końcu Francja zdecydowała się porzucić swoją kolonię, Anglicy byli zwycięzcami, no i tak też się zachowywali. Anglicy byli bankierami, urzędnikami, a Francuzi chłopami, robolami. Uznawano ich za strasznych katoli, zacofanych wieśniaków. I te relacje zaczęły się trochę normować dopiero w latach 60. XX wieku, gdy Quebec przeszedł rewolucję obyczajową. Quebec zawsze był niesamowicie religijny, z bardzo silnym kościołem katolickim. Zaczęło się to zmieniać, tak jak wspomniałem, w latach 60., kiedy prowincja stała się na tyle bogata, że ludzie zaczęli przychodzić z modelu wielodzietnej rodziny na nowoczesną i Kościół wtedy po prostu przestał być już tą ostoją życia codziennego.
Natomiast pomimo dziesiątek lat starań Quebec cały czas wykazuje odrębność, cały czas jest tu bardzo mocny, silny ruch separatystyczny i co ciekawe w 1995, więc wcale nie tak dawno, było przeprowadzone referendum na temat odłączenia się Quebecu od Kanady i pomysł upadł różnicą tylko 1% głosów przy 90% frekwencji. Spotkałem Kanadyjczyka, który bardzo chciał się pochwalić, że zna jakieś polskie słowa. Znał tylko jedno, bardzo brzydkie. Jarosław. Nie, żartuję, ale kojarzy się podobnie. Ale się ruch zrobił. Ale co chciałem pokazać, jak się jedzie przez całą Kanadę, są tak popękane drogi. Tam już widać, że już jest zrobiona, ale tak to jest typowe dla całej Kanady. Im bardziej na północ, tym jest gorzej. To jest oczywiście od mrozu. Mówiłem, że drogi w Kanadzie jest niełatwo utrzymać. Jak tak się jedzie przez cały kraj, jest takie pyp, 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 pyp. Kanada to bardzo bogaty kraj, głównie dzięki bogactwu złóż naturalnych i przemysłowi, które te złoża wykorzystuje. Największym partnerem handlowym są Stany Zjednoczone, tam idzie 87% wszystkiego, co wyprodukuje Kanada. Lasy odgrywają bardzo istotną rolę. 1/3 wszystkich gazet na świecie została wyprodukowana z papieru, który pochodzi z kanadyjskich drzew. Rolnictwo jest niesamowicie istotne. Kanada jest 4. na świecie największym eksporterem zbóż. Wielkiego rodzaju, wielkie te gospodarstwa rolne są oczywiście w środkowej części kraju. Bardzo ważną rolę odgrywa również rybołówstwo, natomiast tutaj zdecydowana większość jest po prostu eksportowana, ponieważ Kanadyjczycy za bardzo nie jedzą ryb, wolą zwykłe mięso. Natomiast jeśli chodzi o złoża naturalne, no to najwięcej wydobywa się tutaj uranu, niklu, kobaltu, węgla, gazu ziemnego i ropy naftowej i tak się właśnie kopie ropę naftową. Prąd jest tutaj bardzo tani, ponieważ mają masę rzek, to są potentatem hydroelektrycznym i elektrownie wodne zapewniają tutaj aż 2/3 całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną. Kanadyjczycy słyną też z tego, że są niesamowicie grzeczni i mili. Wielokrotnie zdarzało się, że ktoś kompletnie obcy mówił dzień dobry na ulicy. Nie mam też zielonego pojęcia, jak w ogóle działa prawo drogowe w Kanadzie, bo jak są skrzyżowania równorzędne, to nie działa tam zasada ani prawej ręki, ani żadnej ręki. Po prostu wszyscy się zatrzymują i tak jakby każdy każdemu chciał ustąpić. Na Twitterze parę lat temu sprawdzono, jakie są najczęściej używane słowa przez poszczególne narody i Kanadyjczycy, oprócz oczywiście nazw drużyn hokejowych, najczęściej używają słów great, amazing i beautiful. Więc żegnam Was z tej great, amazing and beautiful Kanady. Widzimy się na Karaibach.